Witam Was bardzo serdecznie z mojej pierwszej trasy. Patrzcie, czym jadę. Auto zastępcze, nie będę jeździć tym Volvem. Ale Wam pokażę, co takiego mam. Zajechałam tutaj nad ranem przed szóstą. A jakieś takie małe coś. Nawet nie wiem, co wiozę. Szczerze powiedziawszy, ja tego nie ładowałam. Tylko przyjechałam od razu załadowane auto. I trzeba jechać tym teraz na rozładunek. Proszę Państwa, tu pas spadł. Ale to nic, to pod spodem. Tak wszystko jest poplątane razem, że i tak się nic temu nie stało. Widzicie, taki tibecik. Malutki. Co niektórzy go nazywają w firmie u nas rozrzutnikiem. Jejku, tyle roboty, tyle pasów, zwijania, pędeka, nie wiem. Czy mam zostawić, czy ze sobą wziąć? Nie wiem, czy ja to pędeka. Nic, to trzeba się brać do roboty. Nie chce mi się... Nie powiem, że mi się chce. O, jaka ładna Skania jedzie, patrzcie. Nie powiem, że mi się chce, ale co zrobić? Tak sobie trochę przespałam. Ta pierwsza noc była do jazdy dla mnie masakrycznie ciężka. Nie wiem, co jest takiego w jeździe po Europie, że jest 5 razy bardziej, jak to się mówi, męcząca niż po Ameryce. Godzina jazdy już człowiek zmęczony. W Ameryce trzeba było zrobić 6 godzin jazdy, żeby człowiek był zmęczony. Nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi. Ale dobra, jadę do firmy. Czekaj, gdzie ta firma w ogóle jest. Gdzieś tutaj niedaleko oczywiście, bo jechałam na zezwoleniu, więc musiałam dojechać najszybciej, nie najszybciej, tylko najbliżej jak się tylko da. No i jestem blisko firmy, gdzieś tam bodajże na zakręcie jest wjazd. No i jedziemy pod tą firmę. Kieruj się na północny zachód. Gdzie to będzie? Za późno Sobówki, wjechałam już. Taka szerokość, to powiem Wam, że jest taka trochę gówniana szerokość, za przeproszeniem, bo robi to już szerokość, już trzeba z tym na zezwoleniach jeździć. Nie jest to taka mała szerokość, że tam 10 cm wystaje, tylko już trzeba coś tam trochę uważać. No i patrzcie, no. I taka szerokość to jest. 56. To raczej nie tu. IPS, tutaj proszę Państwa, jest mi wjazd. Jesteś na miejscu. Trzeba sobie przypomnieć, jak to się jeździ tym. Bezucher. Nie, tutaj chyba nie wjeżdżamy. Tam jest wjazd do firmy. Tu tam jeszcze. Wiecie co? Pierwszy pomysł jest zawsze najlepszy, czyli to jednak tutaj. Tak, teraz muszę cofnąć właśnie. Czy ja mam tam gdzieś cofnąć, żeby gdzieś zaraz pierwszego dnia coś nie zajęło? O, ja bitte. W Europie często się znajdzie ktoś, sam zaproponuje, żeby pomóc przy cofaniu. Mam tam miejsce, ale wolałam sobie sprawdzić
Dobra, tyle mi starczy. Żebym się tutaj na torach nie zawiesiła, kurde. To jest... Po amerykańsku to mówią bodajże lowboy. Taki wiecie, naczepa ciągnąca brzuchem po asfalcie. To się da podnosić, regulować. Ale na torach takie rzeczy się nie powinny zdarzyć. O, tam mi pokazuje pan. Trzeba podjechać, więc super. Dwie osie, ale już skrętne, już sobie tak tańczą, trzeba uważać. Już się tym zupełnie inaczej jeździ niż zwykłym zestawem. I już przy skręcie można zabrać coś z prawej strony. Znaczy z tej strony, z której człowiek normalnie nie uważa. Jeszcze z normalnym zestawem. No dobra. Buty, kamizelka i takie tam. Gdzieś to muszę wynaleźć, gdzie to mam. Lubię bardzo ten kombinezon. Ja w ogóle bardzo, jak wiecie, lubię ubrania robocze, ale teraz nie podoba mi się to, że w tym kombinezonie nie ma pasków odblaskowych. Na filmie będę musiała zakładać dodatkową kamizelkę. Ma tylko takie małe. No nic, na razie tak będę, a mi każą założyć. Chociaż na pewno mi każą założyć, bo jest oznaczeniem. Więc nie będę czekać, tylko od razu sama założę. O, mam kask znowu biały, nawet zapinany, widzicie? Ach, właśnie. Dobra, co mamy? Żeby sobie głowy nie rozbić gdzieś na czymś. Przy pracy, a ja to się będę dzisiaj motać, co gdzie do czego. Jeszcze kamizelka tylko. Buty założę takie grube przewiki, proszę Państwa, bo z firmy wzięłam buty, które są na mnie z firmy wzięłam buty o numer za duże, bo akurat nie mieli mojego rozmiaru, więc stwierdziliśmy, że ja kupię sobie sama, oni mi zwrócą kasę. Tak mi się najbardziej podoba, bo wtedy sobie kupię buty takie, jak mi się podobają, a nie takie, wiecie, a nie takie, jakie są akurat dostępne, które mi się akurat nie podobały, więc bardzo mi na rękę to było, że nie było mojego rozmiaru. Także mam 41 jakby co, ale mam takie buty swoje trzewiki grube, że się nie kapśnie, że to nie są buty bezpieczeństwa. No chyba, że się kapnie. Ale załadunek, rozładunek to ogarnę w takich. Teraz co? Trzeba się iść dopytać, czy tutaj mogę ściągać, rozplandeczyć się, czy gdzie, czy co i jak jest. Tyle punktów do zrobienia w tej pracy. Widzicie, ile tutaj jest wszystkiego, żeby tak zapiąć plandekę, żeby ona nie uciekała. A szczególnie takie plandeki, to jest troszeczkę grubsza, ale to i tak ciężko jest zrobić, żeby taki ładunek nie stracił plandeki. Także ładnie, to wszystko zabezpieczone. Z tego się trzeba ładnie napracować, żeby to odbezpieczyć. Zmiana rękawic. Tamte są tak strasznie sztywne, że nie idzie nic z nimi zrobić.
ta plandeka taka nie za cienka, nie za gruba. Teraz mam taki zestaw i się zastanawiam, jak to się z tym cofa. Czy to tak, jak się cofało? Która to była zasada cofania tego zestawu? Jak to się łamało? A to się tak mniej więcej normalnie, tylko mniejsze ruchy, bo ono kręcało się i samo zachodzi. O, jak mi szybko ucieka. Rozładowane. Teraz pora posprzątać naczepę, powrzucać wszystkie łańcuchy na pakę. Bawić. Trochę puszczę tył jeszcze na czepie, żeby go bardziej przymować.
Muszę wam powiedzieć, że się zmęczyłam. Zapamiętałam tą pracę jako lekką, łatwą i przyjemną. A ja się tak zamordowałam strasznie, bo naciągałam z tymi pasami, z łańcuchami. Jezu. Naprawdę kiedyś uważałam tą pracę za lekką, a dzisiaj jestem zmarnowana. Nadgarstki mnie bolą ze zwijania pasów. Ręce mi się trzęsą od łańcuchów, palce. Masakra. To nie jest takie łatwe, jak mi się wydawało. Dawniej było łatwe, teraz to jest, co nie wiem. Zmęczona pewnie jestem. Przez ostatni miesiąc się leniłam, to teraz ciężko tak noc, dzień pracować. No ale nic, dobra, jadę teraz sobie gdzieś w stronę Bremen. Tam sobie stanę. Sunąć nie sunęłam, znaczy zaraz stanę na jakimś pierwszym parkingu, będę się próbowała sunąć, bo nie wolno mi jeździć tak rozsuniętej. Mimo tego, że tam ile jest 1,5 metra tylko rozsunięte, ale tak czy tak nie mogłem. No ale tutaj się kurczę na tym placu nie idzie zsunąć, więc będę próbowała gdzie indziej. No, ciężka ta praca. Powiem wam, że ciężka. Kto by się spodziewał? Taki mały, jeden głupi szczegół i psuł tyle nerwów i czasu zabrał. I tak się właśnie zdobywa doświadczenie. Godzinę tego łącznie straconego czasu, nerwów i tak dalej, i tak dalej. Wszystko powinno działać, zasada zsuwania zawsze jest taka sama, a czemu nie działa? A się okazało, że jak klocki podkładałam, tak są to takie, podłoga się wsuwa w te takie powiedzmy swoje szyny. Ja podkładałam klocki tak pod spód, no i jak dociskałam, to taka gruba blacha, ona się trochę wyginała i zblokowała tą podłogę, która się miała wsuwać. Więc to ją po prostu dałam na środek. To zadziałało. Można było tak od razu zrobić, ale widziałam, jak chłopaki na Tibetach się zsuwali, to zawsze dawali klocki właśnie na boki, bo tak jest później łatwiej wyciągnąć. No ale widzicie, w tym wypadku akurat nie zadziałało. No ale dobra. Długo mi to zajęło, ale można jechać. Teraz już nie dostanę mandatu. No, dziękuję za uwagę. Taka to była moja pierwsza trasa. Ale jestem zmordowana. A wiesz.